Siemka, ja jestem Adacho i wracamy do mangi Dragon Ball New Hope, autorstwa użytkownika Dragon Ball New Hope. Może on ma na imię Przemek, nie wiem, raczej nie, ze względu na to, że z tego co kojarzę jest z Francji. W przeciwieństwie do szanownych panów pracowników komunalnych, którzy właśnie za moim oknem pracują i wynoszą śmieci. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Mógłbym poczekać 2 minuty aż odjadą, ale moje filmy nie są reżyserowane, więc takie dźwięki natury myślę, że będą tylko dodawać autentyczności. Autentyczne również jest zagrożenie, które pojawia się na Dragon Ballowej ziemi w mandze Dragon Ball New Hope. Jest to co prawda troszeczkę inna wersja wydarzeń, ponieważ mamy tutaj turniej 25 Tenkaichi Budokai, ale bez Goku i Vegety. Jest to Majin Buu Saga bez Goku i Vegety. Future Gohan poleciał do innej linii czasowej, do tej, z której znamy Gotena z początków mangi Dragon Ball New Hope. To jest ta, w której Krillin został androidem i tak dalej. Nie będę wam streszczał całej historii. Jeśli jesteście zainteresowani, to albo odsyłam was na stronę Dragon Ball New Hope, do której link znajdziecie w opisie, albo na moje poprzednie filmy, ale podejrzewam, że większość z was pamięta, gdzie jesteśmy. Jesteśmy też na stronie Dragon Ball New Hope, na której widzę, że jest dodana opcja przesuwania sobie stron zgodnie z wyborem, bo do tej pory tego nie było, więc mogę wam dosłownie 4 strony tylko pokazać, żebyście odświeżyli sobie pamięć. Poznaliśmy też postać Kirano, czyli ucznia Chaozu. Tak, Chaozu ma ucznia, chłopaka, którego uratował z wioski zniszczonej przez Cella, kiedy ten miał 6 lat. Od tej pory go trenował, więc ten blondynek, którego tutaj oglądamy, to jest uczeń Chaozu. Chaozu już umywa ręce, nic nie musi sam robić, on już swoje udowodnił. Więc teraz Gohan, Goten i właśnie świeżo poznany Kirano napotykają... No właśnie, jeszcze oni nie wiedzą kogo, oni nawet nie wiedzą, że on ma na imię Nahare. Mówisz do niego Nahare, a może to jednak on ma na imię Przemek. Nie, raczej to nie jest Przemek, to jest Shin, Kibito, którzy mówią do naszych bohaterów hello. Czy my się znamy? Nie, nie znamy się, ale... O, proszę bardzo, to jest malutki Gotenek, prawda? Goten, większy Goten, tego Gotena poznaliśmy na początku mangi Dragon Ball New Hope, no i to jest ten Goten, którego oglądamy teraz. Śmieszna sprawa wygląda tak, że nosi on strój Great Saiyamana. Zwłaszcza jest to dodatkowo śmieszne, że obok jest Gohan, który oszczędził nam tej przyjemności. Nigdy się nie spotkaliśmy, ale twoja reputacja jako wojownika wyprzedza cię. Nie wiem, o czym mówicie, musieliście zagadać złą osobę. Jestem tylko licealistą, któremu się poszczęściło przy maszynie mierzącej siłę ciosu. Ty byłeś tym, który obronił ziemię przed Celem, prawda? Nie, to nie byłem ja. A ty kim jesteś i czego ode mnie chcecie? Goten jest bardzo podejrzliwy i nie dziwię mu się, on był bardzo podejrzliwy, jak nawet zobaczył swojego brata z jednej linii czasowej. Bił się z nim, bo myślał, że chce okraść mamę. Więc jak widzi kosmitę, który lewituje i ma szpiczaste uszy, to ja też bym był podejrzliwy. Moje imię to Shin. So that was a fucking lie. Przybyłem z dalekich zakątków tego świata, z nadzieją, że zmierzę się z tobą w tym turnieju. Ale nie musisz się martwić, nie mam złych intencji. Jako znak przyjaźni uścisnąłbyś moją dłoń? To jest najbardziej oczywisty podstęp, jaki kiedykolwiek można było wymyślić w historii najbardziej oczywistych podstępów. Uściśnij jego dłoń, a zaraz ci ją oderwie, albo nie wiem, spali cię, prześlę energię przez twoje opuszki palców, żeby opanować cię. Tak bym myślał, gdybym Shina nie znał, chociaż skłamał mówiąc, że ma na imię Shin. Okej, Goten zgadza się, ale coś zauważa, kiedy ci ściskają sobie ręce. Myślę, że on przekazał mu jakąś informację. Tak jak myślałem, twoja dusza jest czysta. To dobrze. Zbadał jego duszę, okej. Zobaczymy się na turnieju, do zobaczenia. Gohan nagle włącza się do tego wszystkiego i mówi, że ten gość jest dziwny. Skąd on wie tyle na twój temat? Nie mam pojęcia. Ale co intryguje mnie najbardziej, to to, że nie czułem żadnej energii, która by od niego emanowała. Teraz my już się z tego wszystkiego śmiejemy, bo wiemy, jak boska Ki została zmieszana z błotem. Słyszeliście o Jirenie? No właśnie. Może wstrzymywał swoją Ki? Nie, to było inne. Powinienem był wyczuć coś, kiedy uścisnąłem jego dłoń. Na pewno są dziwni, mówi Gohan, ale nie wyglądają mi na złych. Zresztą dowiemy się więcej podczas samego turnieju. Chodźmy na losowanie. Spotkałeś kiedyś takich ludzi, jak byłeś w zaświatach? Pyta Goten Gohana. Nie, nigdy. Co jest trochę dziwne, bo przecież spotkał na pewno Kaiów, nie spotkał Kaioshinów, ale to są podobne istoty, nie? O podobnej energii, więc... No nie wiem, niech będzie. Kirano, Goten i Gohan przychodzą na losowanie, nikogo nie ma, tam nie wiem dlaczego. Tam jesteście! Czekaliśmy na was, mówi jedna z moich ulubionych postaci, czyli konferencjer turnieju sztuk walki, który jest jedną z niewielu osób takich czwartoplanowych, które darzę wielką sympatią, bo on przez wszystkie lata wiedział, co jest 5. Przepraszamy za spóźnienie, mówi Gohan. Teraz możemy, proszę bardzo, możemy rozpoczynać
O właśnie, losowanie. Przepraszam, nie wiem jakie miałem zaćmienie w głowie, że w ostatnim rozdziale jak był Gregor McConnor i Mike'u Dyson, to nie skojarzyłem, że to jest Mike Tyson. Zwłaszcza, że na klatce piersiowej miał tatuaż z napisem Iron, ale już widzę, że go nie ma. Chyba, że to był tylko płaszcz, kurtka, a ja tak źle zapamiętałem. Wydaje mi się, że to kwestia tego, że byłem bardzo zaskoczony tym wyborem, żeby dodać takie postacie nawiązujące do sportowców z prawdziwego świata. Zwłaszcza śmiałem się z Conora McGregora, więc umknął mi ten Mike Tyson, ale oczywiście znam, no jak można nie znać Mike'a Tysona, więc po prostu nie zwróciłem aż tak bardzo uwagi. To jest idealny dowód na to, że mój jednordzeniowy Intel Pentium Dual Core jest w stanie przetwarzać tylko jedną informację, więc jak skupiłem się na Conorze McGregorze, to Mike Tyson wypadł mi z głowy. W ogóle nie zapisało mi się to w pamięci. No ale okej. Widzimy tak, widzimy przeciąga, widzimy tego gościa, który był serkiem homogenizowanym, widzimy Belzebuba z Sandland, jest Widel, jest ten... on się nazywał, nie pamiętam, ale był w rankingu najbardziej nielubianych postaci, ten blondyn z chustą, który się nabijał z Vegety. Czy jest Captain Chicken? Nie ma kapitana Chickena? Halo? Nie podoba mi się to. Minus za brak kapitana Chickena. No ale okej, może Captain Chicken wleci potem jako jakaś tajna siła, tajna karta as z rękawa, czy coś w tym stylu. Kiedy wasze imię zostanie wyczytane, proszę podejść do pudełka i wziąć jedną kulkę. Zaczynamy od uczestnika zarejestrowanego pod imieniem Zayaku. To jest Zayaku-sama. Jeszcze raz mi okażesz brak szacunku, a stracisz życie. Dobrze, dobrze, Zayaku-sama. Jestem liderem klanu Tamagotchi. Tamagotchi. On ma ten smutek, kiedy siedzi w samolocie? No dobra, już bez takiego gwiazdorzenia z Zayaku. Najpierw to ty zrób dobry wynik w tym turnieju, a potem będziesz mógł szczekać, bo się okaże, że będziesz takim 120-minutowym prezydentem, jak... Zobaczymy, czy Zayaku wytrzymałby tak długo. Podejrzewam, że nie, z Gohanem i Gotenem na ringu. Nie zapomnij tego robalu. No dobrze, dobrze. Numer 4 dla pana czcigodnego Zayaku. Teraz twoja tura. Mokeko. Ho, podchodzi... To był ten przeciąg, prawda? Czy to był on? Nok to był ten blondyn. Nie no, przeciąg to jest właśnie on, nie? O kurde! Co? Ja o tym What? Kirano występował pod koniec Dragon Ball Z. Kirano był twarzą Chicken Kapitana. Chaozu jest mistrzem Kapitana Chickena? Naprawdę to był Captain Chicken? Nie no, co? Jak to? Nie no, przecież on inaczej wygląda, ma taki podbródek wielki. Czemu tutaj jest na tej Wikipedii napisane Kirano był twarzą Kapitana Chickena? Co? No dobra, przejdźmy do tego losowania. Wow, to było zaskakujące. Nie wiem, co ta fanowska Wikipedia polska napisała, czy to prawda, czy nie, ale możecie napisać, czy ja czegoś nie pamiętam? Nie, dobra, przecież on inaczej w ogóle wygląda. Numer 2 dla pana Mo. Następny jest Kirano, który losuje numer 6. Następny jest Belzebub, którego pytają o wiek, ale ten mówi, że ma ponad 2,5 tysiąca lat. Wiemy, że to postać z Sandland. Proszę wyciągnąć kulkę z pudełka. Niektórzy uczestnicy są bardzo dziwni, mówi Goten. Numer 5 dla Belzebuba, numer 10 dla Kibito. Widel podchodzi, losuje numer się... Gohan ją poznaje! A no tak, no przecież ten Gohan jest z innej linii. Numer 7. Niemożliwe, to naprawdę Widel. Znasz ją? Nie marnowałeś czasu tutaj, prawda? Jesteś w tej linii czasowej tylko miesiąc i już masz dziewczynę. To nie o to chodzi. Widel jest moją dziewczyną, ale w przyszłości, nie w tej linii czasowej. Jak byście się zachowali, gdybyście byli na miejscu Gohana? Czyli jednocześnie widzicie swoją dziewczynę, ale ona nie jest waszą dziewczyną, bo to jest inna Widel. Czy to byłaby zdrada, gdyby Gohan zarywał do tej Widel? Jak myślicie? Ale byłoby to trudno wytłumaczyć dziewczynie, którą zostawiliście w innej linii czasowej. W sumie to nie jest tak, że
był z inną dziewczyną, tylko z inną wersją tej dziewczyny, ale to nadal ta sama dziewczyna. No na przykładzie Trunksa widzimy, że Trunks i Trunks są nierówni sobie, ale no nieważne, zobaczymy o co chodzi. Ciekawe, może będzie z nim walczył, z nią walczył w Gohan, prawda? O, następny jest Gohan, a twoje podobieństwo do Son Goku, który wygrał 23 turniej, jest bardzo oczywiste. To nie może być przypadek, czy się mylę? Mówi konferencjer, który zna swoją pracę. Ha, numer 9 dla Gohana. Numer 1 dla numeru 1. Goten wylosował jedynkę. O, będziesz miał honor otwarcia turnieju. Teraz twoja tura, Shin. Numer 3 dla Shina. Numer 8 dla Mike'a Tysona, numer 4 dla gościa z tego, Street Fightera, 13 dla Noka i 15 dla gościa, którego nie znam, ale też wygląda jak jakaś postać z gry. No dobrze, jak wygląda drabinka? 11, ej, on wygląda jak gość, który jest jakimś podrabianym Gotenksem. Co to jest za fuzja? Chociaż nie, on nie ma krosantów tutaj na barkach, na ramionach, które byłyby tym charakterystycznym elementem kamizelki metamoriańskiej. On raczej ma kamizelkę jak pan Popo i fryzurę jak pan Kurczak też właśnie, nie? Numer 16 dla homogenizowanego, który walczy właśnie z tym dziwakiem, którego też nie znam. I McConnor numer 12, a mianowicie czas na picie. Więc wygląda to następująco. Ken Masters, a to miał Goten zaczynać. Ken Masters i Mokekko, to nieważne. Shin i Zayaku, to ten, co się tak pluł. No dobra, nieważne. Kirano kontra Belzebub. O, fajnie, że Kirano, postać, którą znamy, będzie walczyć z Belzebubem. Videl kontra Mike Tyson. O nie, będzie powtórka z rozrywki ze Spopowiczem. Gohan kontra Kibito, no ciekawe, że akurat tak wyszło. Chuji Wu, nie wiem kto to, kontra McConnor. Nok i Yuri i Ben Masters. A, czekaj, bo Goten ma inną nazwę. Ken Masters to jest chyba, nie? A Ben Masters kontra Otoko Suki. Ale to nie wiem, chyba od tej strony jest czytane. Nie, dobrze mówię. Ken Masters to jest Gohan, a to jest Ben Matters. Mokekko, Shin, Zayaku, Mike Tyson, Videl, Belzebub, Kirano, Son Gohan, Kibito, Chujiwu, McConnor, Otoko Suki, Ben Matters, może jakiś Marshall Matters, Yuri i Nok. Zapamiętaliście wszystkich? No to lecimy. Panie i panowie, witamy na 28. Tenkaichi Budokai. Jak już doskonale wiecie, losowanie zostało przeprowadzone. Pora rozpocząć finałowy etap walką rozpoczynającą. Jak już doskonale wiecie, losowanie zostało przeprowadzone. Teraz poznacie kolejność przeprowadzania walk. Proszę, przywitajcie naszych dwóch pierwszych zawodników, Ken Masters i Mokekko, znany również jako Przeciąg, jeśli dobrze pamiętam, w polskim tłumaczeniu. Myślałem, że to poważny turniej. Nigdy nie pomyślałbym, że będę walczył z dzieckiem, które przebrało się za klauna. Nie jesteś w dobrej pozycji, żeby rozmawiać o ubraniach ludzi. Czy mam ci przypomnieć, że założyłeś tylko majtki? Tak jest, panie i panowie. Dwóch wojowników jest już w ringu. Chichi razem z Bulmą na trybunach, razem z Puarem, który je sobie jakiś makaron. Roshi też tam jest. Poznaje też olbrzymie ręce byczego Lucyfera. To będzie zabawa dla Gotena. Oczywiście, nie ma wątpliwości. Niech turniej się zacznie, let's go! Słuchaj, będę dla ciebie miły i pozwolę ci się poddać. W ten sposób nie będziesz ośmieszony przed wszystkimi ludźmi. Wszystko, co musisz zrobić, to udawać, że jesteś kontuzjowany. Przebrzydły dzieciaku, kim wydaje ci się, że jesteś? Rozwalę cię na strzępy. Myślałem, że to będzie najlepszy pomysł. No dobrze, ale przynajmniej cię ostrzegłem. Nie przychodź do mnie z płaczem później. Zamknij pysk! Wykrzykuje Przeciąg, atakując Gotena, ale my możemy się domyślić, że ta pierwsza walka to będzie raczej pokaz totalnej siły, dominacji. Goten blokuje jednym palcem cios Przeciąga. Ten zezłoszczony próbuje atakować prawie że wszystkimi kończynami. To są ciosy, prawda? Jeśli nie wiesz, jak przeciwnika zaatakować, bo boisz się, że przewidzi cios z prawej ręki albo z lewej ręki, to najlepiej zaatakować dwiema, prawda? Tylko że tutaj dwa proste wyprowadza naraz Przeciąg. Niestety to nie przynosi żadnego skutku. Goten postanawia przejść do kontrofensywy. Oj, z liścia. Chichi Special! Special Chichi. Atak specjalny matki. Tutaj wyprowadza Goten w Przeciąga. No i po walce. Wygląda on... O wow, on zachowuje się jak Krillin. Czy to nie było przypadkiem tak, że Krillin walczył z tym gościem i tak samo podniósł rękę, wychodząc z tego turnieju? Mokekko wyleciał za ring. Olbrzymi aplauz dla Ken Mastersa, który wygrywa swoją walkę i kwalifikuje się do następnej rundy. Tak jest! To mój chłopiec! Wykrzykuje mama. Słuchaj się mamy! Pamiętacie ten filmik? Jak tata kibicował swojemu synowi gdzieś tam w lidze, w A-klasie albo w B-klasie? Strzelaj! A pięknie! Jak słucha taty!
Panie i panowie, czas na następną walkę. Przywitajcie kolejnych dwóch wojowników, Shina i Zayaku-sama. Będziesz cierpiał, dzieciaku, mówi Zayaku-sama z klanu Tamagotchi. Nakarmiłeś swojego Tamagotchi? Co taki robak jak ty myśli, że może zrobić przeciwko mnie? Jestem wielki Great Zayaku-sama. Shin nawet się nie odzywa, szkoda strzępić ryja, cytując klasyka. Walka się zaczyna! Co, dzieciaku, jesteś zbyt przestraszony, żeby mnie zaatakować? Zayaku drwi z Shina, a ten wchodzi do menu głównego Dokana na szachownicę! Poczynając od dzisiaj, przemyślisz swoje życie. Co? Młody Zayaku, zapraszam cię od teraz do czynienia dobra wokół siebie. Możesz odejść. Tak, panie Shinie. Poddaję się. Zło dobrem zwyciężaj, Shin, to mi się podoba. Zayaku odchodzi, zreformowany, wychodzi z ringu. Jesteś pewien, że chcesz się poddać? Tak, idę zająć się moją mamusią. Co? Nawet nie będą walczyć? Jacyś Meksykanie krzyczą przez megafony na trybunach. Zayaku-sama postanowił opuścić walkę. Shin, w zasadzie Nahara, jest zwycięzcą. A teraz... Co zrobiłeś z tym gościem? Pyta Goten. Po prostu dałem Zayaku nowe znaczenie życia. To mi się podoba. Shin, byłbyś potrzebny w prawdziwym życiu. Gdyby taki Shin był u nas na ziemi, to byłoby pięknie, co? A teraz Belzebub i Kirano. Nie wyglądasz na bardzo silnego, mówi Belzebub. Mógłbym to też powiedzieć o tobie, ale nie oceniaj książki po okładce. Przywitajcie naszych dwóch wojowników, to jest pierwszy udział dla obu z nich. Przywitajcie ich gromkimi brawami. Ej, Kirano! Daj mu fory, to tylko dziecko! Wykrzykł. Oj. Goten nie oglądał Sandland. Nie widział, jak Belzebub się potrafi wściec. Twój przyjaciel jest idiotą. Mam więcej niż 2,5 tysiąca lat. Jestem Belzebub, książę demonów. A, jeśli tak mówisz, mówi Kirano. Kirano powinien powiedzieć: a ja jestem... i zakłada maskę. Captain Chicken. Co, nie wierzysz mi? Pokażę ci, jak jestem zły. Nie przypominam sobie, żebym pytał. Jestem tak zły, że... tego ranka nie umyłem rąk po sikaniu. To jest akurat żart, który był oryginalnie w Sandlandzie, więc... recykling. Kirano się dziwi. O, widziałeś Gohan? On też robi dziwne pozycje. Tam twarz Gohana. Wiesz, może powinniśmy zacząć walczyć? Widzowie się zniecierpliwią. To prawda, ale nie do końca po to przyszedłem. Przyleciałem szukać mojego wujka. Słyszałem, że nie było go już 500 lat w domu i ostatni ślad po nim był na ziemi. Belzebub przyleciał szukać Dabury, swojego wujka. On nawet nie przyleciał tutaj walczyć. Co jest? Ej, na co oni czekają? Będą walczyć? Nie wydałem tych wszystkich pieniędzy, żeby patrzeć, jak ze sobą gadają. Nie, ziemianie i pieniądze. Tylko to mają w głowie. Dobra, blondasku, będziemy się bić. No już się bałem, że będziemy mieli kolejną walkę przegadaną. Belzebub! Jestem ciekaw, jak postać z Sandland poradzi sobie z Kirano. Belzebub rzuca się w stronę Kirano, ten blokuje jego cios. Nie kłamałeś. Jesteś naprawdę silny, Belzebubie. Wydaje mi się, że nie tylko ja, mówi Belzebub, który nie spodziewał się takiej mocy Kirano. Łapie mimo wszystko Belzebub, oplata w sensie ogonem nogę Kirano. Próbuje go podciąć, Kirano mimo wszystko stoi, Belzebub atakuje go podwójnym kopnięciem, Kirano jest zepchnięty do defensywy, mimo wszystko stawia blok, Belzebub puszcza nogę, odplatając ogon z piszczela ziemianina, odbija się od ziemi Belzebub, rzuca się w stronę Kirano, atakuje go gradobiciem ciosów, Kirano mimo wszystko blokuje te uderzenia z uśmiechem na ustach, wygląda na to, że tutaj jeszcze zobaczyliśmy w ogóle to z daleka, ale Kirano trafia czysto Belzebuba. Ten jest odrzucony, mimo wszystko zostaje jeszcze na arenie. Nie sądziłem, że Kirano będzie aż tak silny, albo że Belzebub będzie tak słaby, ale może zobaczymy jeszcze jakąś, wiecie, prawdziwą formę Belzebuba, taką jak widzieliśmy w Sandland. Walczysz dobrze, ale zostawiasz za dużo otwarć. Nie bądź takim mądralińskim, mówi Belzebub, który już rozwścieczony coraz bardziej rzuca się w stronę ucznia Ciaotsu. Dziwnie mi się tu mówi, ale taka jest prawda. Wymiana ciosów. Kirano wygląda na to, że zachowuje tutaj jako jedyny sposób spokój w tej walce, unikając kolejnych ciosów Belzebuba. Przechodzi do kontry, trafia go czysto i Belzebub... Co jest? Kirano pojawia się w powietrzu za Belzebubem, potężnym kopniakiem wbija go w ziemię i wygląda na to, że walka zmierza ku końcowi, chociaż Belzebub jeszcze jest na arenie. Jestem, tak jak mówię, zdziwiony. Sądziłem, że pokażę troszeczkę więcej. Co za niesamowita walka od naszych dwóch wojowników! Mimo wszystko wygląda na to, że Belzebub zaczyna mieć pewne problemy przeciwko Kirano. Czy walka może się już zakończyć? O czym on gada? Ledwo zacząłem, mówi Belzebub. Zrzuca swoje gogle i faktycznie zaczyna się wściekać, tak jak to widzieliśmy w oryginalnej mandze. Prawdopodobnie tego nie wiesz, ale my demony mamy pewną specjalność. Moc ciemności. No i Belzebub włącza swoją moc ciemności. O kurde!
Przetransformował się skurczybyk! Co to w ogóle ma być? Myśmy tutaj mieli zajmować się jakimś Bu, Kibito, Shinem, a walczymy normalnie, w sensie Belzebub z Sandland walczy z Kirano, który jest uczniem Chiaotsu. I wygląda na to, że póki co to jest wow! Czegoś takiego nie było w Sandland. Nie będę... Wow, naprawdę? Nie no, Belzebub tak aż się nie transformował w Sandland, nie pamiętam takiej transformacji. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy rozdział. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście tutaj mamy patronów na Dragon Ball New Hope. Widzicie też link do Patreona autora, oczywiście odsyłam. Wspierajmy tego fanowskiego twórcę, ponieważ jest to jedna z fajniejszych fanowskich mang. Jestem zawsze zadowolony, jak widzę informacje i też wam dziękuję, że piszecie mi, że kolejny rozdział Dragon Ball New Hope już wyszedł. Zawsze z wielką niecierpliwością czekam na kolejne odsłony. Mamy tutaj historię, która potoczyła się, a w zasadzie toczy się w dość nieoczekiwany sposób, bo tak jak myślałem, będzie to raczej nastawione na pokazanie nam alternatywnej wersji historii tego, co widzieliśmy w Majin Buu Sadze oryginalnej, ale raczej z dużym naciskiem na postacie, które grają główne skrzypce. A tutaj wygląda na to, że Kirano, uczeń Chiaotsu, czy jego rola będzie duża? Stawiam, że z Belzebubem wygra, że pokaże nam coś, czego jeszcze tutaj nie pokazał, ale jak dużą rolę będzie pełnił potem w konfrontacji być może z Majin Buu, jeśli taka będzie, mam nadzieję, że tak, bo byłoby ciekawie, tego nie wiem, ale co zobaczymy później, jaką rolę w tej historii będzie miał Gohan i Goten. Na to będziemy musieli poczekać, ale zachęcam was do tego, żebyśmy śledzili tę mangę, bo nawet jeśli zaczyna się ona konfrontacją dwóch niszowych bohaterów, takich jak Belzebub czy Kirano, to uważam, że autor nie poprzestanie tylko na tym, że będziemy mieli jeszcze dymy i na to liczę. Dzięki za oglądanie, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie. Cześć! Diana.